Chcę przedstawić Ci bardzo uproszczony, prosty model. To coś w rodzaju listy kontrolnej. Na przykład chcę zmienić swoje ciało, chcę zmienić swoją relację. Od czego zacząć? Pierwszy krok na tej drodze to, czego naprawdę chcesz i dlaczego tego chcesz. Jasność to siła. Jeśli wiesz, czego naprawdę pragniesz i dlaczego Ci na tym zależy, to jest to zupełnie inna rozmowa niż ta, w której ktoś opowiada mi, czego nie chce. Skupiając się na tym, czego nie chcesz, nie robisz żadnych postępów. Musisz więc zacząć od pytania, czego naprawdę chcę? A co najważniejsze, paliwem do działania jest powód, dla którego tego chcesz. Musisz mieć wystarczająco silne powody, by się nie poddać, gdy zrobi się niewygodnie. Bo tak właśnie będzie. I to jest pierwszy krok. Jeśli mówisz, chcę czegoś, ale nie potrafisz powiedzieć, czego dokładnie chcesz, to właśnie od tego musimy zacząć. Powiesz, nie wiem. Okej, świetnie. Pomogę Ci. Nie wiem, czego chcę w mojej firmie. Nie wiem, jakiej chcę kariery. Nie wiem, czego teraz oczekuję od relacji. W porządku. Jeśli naprawdę nie wiesz, spróbujmy czegoś innego. Opisz pracę z piekła rodem, taką, której nigdy byś nie chciał. Opisz relację z piekła rodem. Wszystko, czego nie chcesz w związku. I wiesz co? Kiedy ludzie zaczynają pisać z energią frustracji i złości, pojawia się flow, płynność. Większość osób potrafi bardzo dokładnie opisać, czego nie chce, tak jak zrobiła to ona. A kiedy już wszystko zapiszą, wszystko, czego nie chcą, mówimy, dobrze, teraz spójrz na tę kartkę i zapisz odwrotność. I nagle masz przed sobą pracę marzeń. Masz związek idealny. Da się do tego dojść. Jeśli nie wiesz, co robić, wstań, rusz ciało, zmień swój stan emocjonalny i wtedy poczujesz, czego naprawdę chcesz. Powód, dla którego nie wiesz, to to, że ciągle powtarzasz sobie nie wiem, nie wiem, nie wiem. To programuje cię na brak jasności. Dosłownie zamyka ci oczy. Dlatego to jest pierwszy krok w każdej zmianie. Jeśli spotykamy kogoś, kto nie wie, czego chce, wszyscy wiemy, że zanim ruszy dalej, pierwszym krokiem na jego ścieżce musi być jasna odpowiedź. Czego chcę i dlaczego mi na tym zależy? Czy to pragnienie jest wystarczająco silne? Jeśli tak, jesteś na właściwej ścieżce. Jeśli nie, to nawet jeszcze nie zacząłeś. Drugi krok. A tak przy okazji, tych kroków jest 7, ale pierwsze 4 są najważniejsze. Reszta tylko dodaje ci rozpędu. Drugi krok to: musisz odnaleźć i zmierzyć się z prawdą. Bo prawda cię wyzwoli. Co to właściwie znaczy? Musisz być absolutnie szczery i jasny co do tego, gdzie naprawdę jesteś, w porównaniu z tym, gdzie chcesz być. Ile osób z Was ma takie obszary w życiu, które nie wyglądają tak, jakbyście chcieli? A ile z Was ma obszary, z których jesteście dumni, gdzie wszystko idzie dobrze? Jedyny sposób, by się rozwijać, kiedy już wiesz, czego chcesz i dlaczego tego chcesz, to powiedzieć sobie prawdę, dlaczego jeszcze tam nie jesteś. Innymi słowy, nazwij różnicę. Opisz ten dystans między tym, gdzie jesteś, a gdzie chcesz być, z pełną jasnością. A potem musisz zamknąć tę lukę. Żeby to zrobić, musisz dokładnie zrozumieć, co do tej pory cię powstrzymywało. I to właśnie robiłem z każdą z osób, z którymi przed chwilą rozmawiałem, jeśli uważnie słuchałeś. Co stawało na przeszkodzie? Zazwyczaj to strach, silna emocja albo ograniczające przekonanie. A to przekonanie, jak się okazuje, składa się zawsze z 3 rzeczy: języka, fizjologii, czyli mowy ciała, oraz skupienia uwagi. Jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, każde ograniczające przekonanie jest zbudowane właśnie z tych 3 elementów. Możemy zmienić każdy z tych 3 elementów i w ten sposób zmienić przekonanie. A może to kwestia braku umiejętności? Na przykład zarządzasz finansami, ale nie masz podstawowej wiedzy, nie potrafisz inwestować, nie znasz nawet najprostszych zasad. Dlatego właśnie kluczem do wyzwolenia się jest konfrontacja z prawdą. Musisz zidentyfikować to, co powstrzymywało cię w przeszłości, a tych rzeczy nie ma aż tak wiele. To zawsze będzie jeden z 3 zestawów. Zestaw emocji, zestaw przekonań, albo zestaw nawyków i umiejętności, których ci brakuje. I powiem ci jedno. W co najmniej 80 do 90% przypadków problemem są właśnie przekonania i emocje.
Bo kiedy masz odpowiednie przekonania i emocje, możesz zdobyć każdą potrzebną umiejętność, a jeśli naprawdę staniesz z tym w prawdzie, dopiero wtedy wchodzisz na właściwą drogę. Wtedy pojawia się prawdziwy impet. A co dalej? Jaki jest trzeci krok? Jeśli chcesz poprawić swój biznes, finanse czy jakikolwiek inny obszar życia, musisz podjąć decyzję i stworzyć mapę działania. Mapa to po prostu plan solidnych działań, Massive Action Plan. I uwaga, nie czekasz, aż wymyślisz perfekcyjny plan. Nie ma czegoś takiego jak idealny moment. Nie mówisz sobie, okej, dam sobie 20 dni na opracowanie strategii. Nie, zasiadasz teraz i pytasz, co mogę zrobić już teraz? Jakie działania mogłyby mnie przybliżyć do mojego celu? Wypisujesz wszystko, burza mózgów. Potem wracasz do tej listy i pytasz, które 20% z tych działań da mi 80% efektów? To właśnie będzie twój realny plan działania. I właśnie te działania wybierasz. I robisz jedno z nich od razu. Nie czekasz. Nie odkładasz na później. Nie czekasz, aż będzie idealnie. A jeśli nie zadziała? Robisz coś innego. Jeśli to też nie zadziała, zmieniasz znowu. Ile razy zmieniasz? Tyle, ile trzeba, aż osiągniesz cel. Pewnie słyszałeś, jak już o tym mówiłem wcześniej. Jak dużo czasu dajesz swojemu dziecku na nauczenie się chodzenia, zanim powiesz mu, dobra, sorry, nie jesteś chodzącym typem? Brzmi absurdalnie, prawda? Twój maluch będzie próbował, aż się nauczy chodzić. I dlatego prawie każdy człowiek na świecie chodzi. Czego my potrzebujemy? Tylko szybkiej mapy? Szybkiego planu? Zadaj sobie pytanie, jakie 3 rzeczy mogę zrobić, żeby ruszyć w stronę mojego celu? To jest twój pierwszy krok. A potem działaj. Powiedz mi, jakie 2 albo 3 rzeczy zrobisz po obejrzeniu tego materiału, żebym wiedział, że nie tylko zrozumiałeś, co cię powstrzymuje, ale że wiesz też, co dalej zrobić. Bo zrozumienie to dopiero początek. Teraz trzeba działać. A teraz 4. krok. I uwierz mi, te 4 pierwsze kroki to 90% sukcesu. Musisz zrobić to, co trudne. To właśnie ludzie najczęściej próbują ominąć. Każdy chce zmiany, ale nie każdy chce się zmierzyć z tym, co naprawdę boli. Musisz pokonać swojego smoka, a smokiem tym jest strach. Nie mąż, nie sytuacja, tylko strach. Jej smokiem jest to, że całą swoją miłość chce otrzymywać tylko od córki, bo to miłość bezpieczna. Ale gdyby miała inne źródła miłości, nie tkwiłaby w miejscu pełnym lęku. Co musi zrobić? Pokonać smoka. Zmienić to, co trzeba zmienić. Zmienić przekonanie. Zmienić emocje. Bo tam właśnie zaczyna się prawdziwa siła. To wzorzec, to nawyk. Tylko tyle. I w tym tygodniu właśnie tym się zajmiemy. Albo idziesz i zdobywasz brakujące umiejętności. Albo robisz trudną robotę. Dlaczego Stephen Curry trafia do kosza z połowy boiska i wygląda to, jakby nie kosztowało go to żadnego wysiłku? Bo zrobił to 2,5 miliona razy. A teraz ciekawostka. Wszystkich rzutów w swojej karierze oddał tylko 16 000 i trafił 3000 z nich, a mimo to uchodzi za najlepszego strzelca w historii NBA. I to właśnie znaczy robić trudną robotę, bo nie wystarczy wiedzieć, czego chcesz. Nie wystarczy wiedzieć, co cię dotąd blokowało. Nie wystarczy nawet mieć dobrego planu. Jeśli nie włożysz pracy, nie będzie efektu. Musisz zrealizować ten plan. Musisz go wdrożyć. Musisz osiągnąć rezultat. Bo kiedy pokonasz smoka, przejdziesz transformację. A smokiem niemal zawsze jest emocja albo ograniczające przekonanie. I wtedy wchodzisz na 5. krok. Zachowaj rozpęd. Potrzebujesz codziennej praktyki, czegoś drobnego, co robisz każdego dnia, co utrzymuje twój ruch do przodu. Coś, co gwarantuje postęp. A postęp to najkrótsza droga do sukcesu. Krok 6. Gdy już działasz regularnie, podnoś poprzeczkę. Niech będzie trochę lepiej, trochę dokładniej, trochę więcej. Ale uwaga, nie da się tego zrobić, jeśli nie mierzysz postępów. Bo jeśli czegoś nie mierzysz, to tak naprawdę tym nie zarządzasz. Jeśli przejmuję firmę, a mam już 111 firm, to jak można nimi wszystkimi zarządzać? Bo kiedy przejmuję firmę, robię jedną rzecz. Ustalam, co jest naprawdę najważniejsze
i zaczynam to mierzyć częściej. To pierwsze, co robię. Niektórzy ludzie mierzą wyniki raz w roku, więc mają złe lata. Ja, jeśli mierzę raz w miesiącu, mam 12 razy więcej okazji, by coś poprawić. Zamiast jednej mam 12. Możesz mieć złe miesiące, ale nie będziesz miał złego roku. Jeśli mierzę co tydzień, nie będziesz miał złego miesiąca. A jeśli mierzę codziennie, nie będziesz miał złego tygodnia. A kiedy przejmuję firmę i coś jest naprawdę krytyczne, mierzę to nawet 3 razy dziennie. A tam, gdzie idzie uwaga, tam idzie też energia. A co za tym idzie? Jej utrata, jeśli nie kontrolujesz kierunku. Dlatego musisz mierzyć, co się dzieje. Czy robię postępy? A potem podnieść poprzeczkę. Oczekiwać od siebie odrobinę więcej. I wtedy przychodzi 7. krok. To bardzo proste. Jesteś na swojej ścieżce. Ale teraz musisz to uczcić. Życie to dar, więc warto celebrować i docenić miejsce, w którym się właśnie znajdujesz. Bo jeśli tylko ciągle gonisz coś więcej, łatwo stracić radość z drogi. Dlatego dobrze jest się zatrzymać i powiedzieć sobie, to było tego warte. Bo jeśli twój mózg uzna, że było warto, to chętniej będzie powtarzał sukces. A kiedy doceniasz, świętujesz i budujesz na sukcesie, zgadnij, czym kończy się cały proces? Motywacją, by iść dalej. Wybierasz więc swój kolejny poziom. I znów zaczynasz od początku. Czego teraz chcę? Brzmi świetnie, prawda? Co powstrzymuje mnie przed osiągnięciem tego poziomu? Jakie szybkie działania mogę podjąć już teraz? A potem, jakiego smoka muszę pokonać? Jakie umiejętności muszę zdobyć? Jaki będzie mój codzienny rytuał? Zacznij mierzyć. Działa? Wygraj znowu. To schemat, który działa w każdej dziedzinie życia. Zastanów się teraz. Czy masz jakąś sferę życia, z której jesteś naprawdę dumny? Coś, co robisz dobrze? To właśnie ta gra. Ten schemat działa wszędzie. I jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś na swojej ścieżce, a nie wiesz jeszcze czego chcesz, to właśnie tu zaczynasz. Ale jeśli wiesz, czego chcesz i dlaczego tego chcesz, świetnie. Wtedy jesteś już na dobrej drodze. Co dalej? Muszę odkryć prawdę. Jaka jest luka między miejscem, w którym jestem, a tym, gdzie chcę być? Co mnie do tej pory powstrzymywało? Co stanęło mi na drodze i z czym muszę się teraz zmierzyć? Dobra, tworzę prosty plan. Idę pokonać swojego smoka. Wprowadzam codzienną praktykę. Podnoszę poprzeczkę. Wygrywam ponownie. To właśnie robię w każdej dziedzinie swojego życia. I to jest tak proste. Masz problem w relacji? To też działa. Zacznij od pytania. Czego naprawdę chcesz?